Przedstawiciele pokolenia niepodległych, którzy przeżyli II wojnę światową, w znacznej części znaleźli się na wychodźstwie, tworząc w latach 45-89 drugą wielką emigrację. Te polskie ośrodki wychodźstwa opiniotwórcze to szczególnie Wiadomości londyńskie i oczywiście Instytut Literacki w Paryżu, a raczej w Maison Lafitte i główny produkt tejże inicjatywy miesięcznik Kultura Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, małżonków Herców. To środowisko, szczególnie w latach 1956-1989, było na różne sposoby rozpracowywane przez Służbę Bezpieczeństwa. W manifestie PKWN-u jest mowa o tym, że w zasadzie emigracja polska, emigracja antykomunistyczna powinna zostać w jakiś sposób zlikwidowana. Sam fakt istnienia polskich władz na uchodźstwie odmawiał im mandatu do tego, żeby sprawowali władzę tutaj nad Wisłą. Początek działań skierowanych przeciwko polskiej emigracji opiera się na tym, żeby za wszelką cenę rozpoznać tych, którzy z pozycji emigracji, z pozycji polskiego Londynu wspierają podziemie polityczne i wojskowe w kraju. Piąta Komenda WIN-u została w praktyce opanowana przez Urząd Bezpieczeństwa i dzięki temu, że zalegitymizowała się na terenie emigracyjnym, Urząd Bezpieczeństwa mógł de facto przejmować wszystkie instrukcje, pieniądze, zadania, osoby, które miały docierać do kraju. Z drugiej strony Urząd Bezpieczeństwa prowokował niektóre środowiska, szczególnie podatne na to, by wyrażać swoją niechęć do komunizmu i w kraju w związku z tym nadal powstawały ośrodki zbrojnego oporu, szybko rozpracowywane, bo od początku kontrolowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ujawniono tę całą operację Kryptonim Cezary w 1953 roku. Największym sukcesem komunistów na początku lat 50., jeśli chodzi o rozpracowanie polskiej emigracji, było pozyskanie do współpracy premiera polskiego rządu na uchodźstwie Hugona Hanke. Pseudonim ważny, wyposażono go w specjalistyczny sprzęt, zwłaszcza tutaj chodzi o aparat fotograficzny, dzięki któremu premier Hugon Hanke mógł fotografować różne supertajne materiały i dokumenty polskiego rządu na uchodźstwie. W ten sposób m.in. komuniści rozpracowywali siatkę polskiego wywiadu, który w dalszym ciągu był nakierowany na współpracę z krajem, ale również właśnie tak zwaną aferę Bergu odkryto również przy pomocy właśnie działalności Hugona Hanke. Tu podmiotem głównym była Rada Polityczna, ośrodek emigracyjny, który w 1950 roku podpisał tajną umowę z CIA i w ramach tejże umowy szkolono na terenie niemieckim w dwóch ośrodkach północ-południe emisariuszy, którzy mieli kierować się do kraju i tam nawiązywać kontakt z działaczami głównie związanymi z stronnictwem narodowym czy szeroko pojętym obozem narodowym. Od początku były te dwa ośrodki północ-południe kontrolowane przez Urząd Bezpieczeństwa. Powodowało to aresztowania w sumie około 200 osób do roku 1953. W tym okresie, a więc w tych latach 1945-1953 w zasadzie środowisko kultury, Instytutu Literackiego było na obrzeżach zainteresowań aparatu bezpieczeństwa, pomimo iż rzecz jasna samo środowisko kultury wywodziło się z drugiego korpusu generała Władysława Andersa. Wszystkie egzemplarze kultury i wydawnictwa Instytutu Literackiego były wysyłane normalną drogą pocztą do kraju od początku całej działalności wydawniczej.
Wiadomo by było, że część egzemplarzy dochodzi, część nie dochodzi. W którymś momencie zaczęto używać przesyłek poleconych. Przez jakiś czas to działało. Poczta Polska przez jakiś czas dostarczała te przesyłki. Później przestała je, rzecz jasna, dostarczać. Na początku lat 50. Kultura zaczęła publikować niektóre ważniejsze swoje artykuły na papierze biblijnym, czyli takim bardzo cieniutkim, który można było wkładać w niewielkiego formatu listy i rozsyłać na rozmaite adresy. Redaktor ściągał książki telefoniczne wszystkich większych miast wojewódzkich właśnie po to, żeby mieć rozmaitego rodzaju adresy. Były wysyłane też książki w fałszywych okładkach. Na przykład George'a Orwella, rok 84 był wysłany w okładce, na której stoi bukwami napisane za mir. Wyzwolenie Zygmunta Kornagi. Otóż to jest książka nie Zygmunta Kornagi, tylko jest to zdobycie władzy Czesława Miłosza. Tutaj na obwolucie jest fotografia ministra obrony narodowej, marszałka Polski Konstantego Rokosowskiego, a wydawcą jest Stowarzyszenie Budowniczych Polski Ludowej imienia Wandy Wasilewskiej, sekcja Paryż. Z chwilą, kiedy zlikwidowali w Polsce podziemie polityczne, podziemie przede wszystkim zbrojne, złamali innymi słowy opór, komuniści stawiają sobie wówczas inny cel. Rzucają hasło reemigracji czy repatriacji. Powrót Stanisława Cata Mackiewicza był poprzedzony bardzo intensywnymi kontaktami z Bezpieką, z PRL-owskim wywiadem, który ostatecznie wręcz spakował samego Mackiewicza do walizek, obkupił go, żeby dobrze wyglądał, jak wyląduje na Okęciu w Warszawie, no i po prostu przerzucił go do kraju i oczywiście wykorzystał jego powrót w ramach kampanii reemigracyjnej. Mackiewicz miał być tym gwoździem programu, który jakoś zadziała i pociągnie za sobą całe rzesze polskich emigrantów. Do pracy przeciw Jerzemu Giedroyciowi, kulturze, dał się wykorzystać Cat Mackiewicz, co jest sprawą wyjątkowo bolesną, ponieważ to był przyjaciel. Znali się jeszcze przed wojny. Cat Mackiewicz, chociaż nie zgodził się na pisanie raportów pod własnym nazwiskiem, na bycie sensu stricto agentem, to no cóż, udzielał SB ważnych informacji. SB mu sfinansowała wyjazd do Paryża i zadaniowała go na Jerzego Giedroycia na kulturę. O co chodziło Bezpiece? O wywiedzenie się, wyszpiegowanie, kto finansuje kulturę. Czy to CIA, czy tam Kongres Kultury. Skąd Giedroyć bierze pieniądze? Od tej strony go chciała załatwić. Dostarczył również SB, na co zawsze też polowała, informacji o charakterze osobistym, intymnym. Proces odwilży powodował, iż same środowisko emigracji również zmieniało swoje nastawienie do kraju. W 1956 roku rozgorzała olbrzymia dyskusja, na jakich zasadach, pod jakimi warunkami będzie można kontaktować się z krajem. W tej dyskusji środowisko kultury wzięło bardzo żywy udział i bez wątpienia, w odróżnieniu od londyńskiej emigracji niezłomnej, od Wiadomości Grydzewskiego, kultura i Jerzy Giedroyć wychodzili z założenia, iż należy skontaktować się z krajem, z konkretnymi osobami, które tam podjęły próbę liberalizacji reżimu komunistycznego. Ta polityka kultury paryskiej spowodowała bardzo ostre i nieprzyjemne skutki dla tych wszystkich, którzy rozpoczęli kontakt z Maison Lafitte. Kulturę odwiedziłem po raz pierwszy w maju 1957 roku. Ja wtedy obiecałem panu Jerzemu, że coś napiszę po powrocie do Polski, jak się będzie coś ciekawego działo. Działo się niebawem to, że zostało zlikwidowane po prostu
były studenckie protesty, rozruchy, bicie pałami. I o tym napisałem list. List został przechwycony. Zaczęło się śledztwo z paragrafu, nie pamiętam którego, ale w razie było to oskarżenie o współpracę z zagranicznymi ośrodkami dywersji politycznej. Przekonałem się podczas przesłuchań, że agenci mają dosyć sporo informacji na temat tego, co się dzieje w Maison Lafitte, a jednocześnie wykazują przedziwną ignorancję, bo jeden z przesłuchujących upierał się, że mówić na redaktora kultury Giedroyć. I to stwarzało takie wrażenie, że oni coś wiedzą, nie potrafią sobie z tą wiedzą poradzić. Zresztą interesowali się głównie plotkami. Kto z kim, dlaczego, czy są jakieś romanse, czy są jakieś kobiety w zanadrzu, czy jakieś mężczyźni w zanadrzu. O to wypytywali. Ja o tym nie miałem zielonego pojęcia i pewnie nic w tym w ogóle nie było. Ale to stwarzało takie złudne wrażenie, że rozmawiając z tymi SB-kami można ich ustawiać, można nimi było manipulować. To wrażenie, powiadam, było złudne, ale mnie w tę pułapkę rozmów z SB wciągnęło. I dłuższy czas mi potem zajęło wyplątywanie się z tego. Spośród tajnych współpracowników, którzy donosili na paryską kulturę, wymienić należy donosy TW Zapalniczka Zdzisława Najdera, który od końca lat 50. Przyjeżdżał do Maison Lafitte, spotykał się z redakcją paryskiej kultury i swoje raporty spisywał dość skrupulatnie, w których dokonywał charakterystyki osób najważniejszych w redakcji Instytutu Literackiego. Środowiskiem, z którym nawiązała kontakt kultura paryska, był Klub Krzywego Koła. Klub Krzywego Koła powstał w 1955 roku. Dziś, dzięki materiałom przechowywanym w Instytucie Pamięci Narodowej, wiemy bez wątpienia, że powstał z inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa, a konkretnie agentów, małżonków Garsteckich, którzy zamieszkiwali w mieszkaniu przy ulicy Krzywe Koło i tam właśnie rozpoczęto spotkania kontrolowane w pełni przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie Służbę Bezpieczeństwa. Ta kontrola była dwojaka i aparatura zainstalowana w mieszkaniu za wiedzą rzecz jasna gospodarzy, a i sami gospodarze też raporty swoje składali na ręce prowadzących ich funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Celem z punktu widzenia SB funkcjonowania Klubu Krzywego Koła była próba kontrolowania tych członków aparatu partyjnego, którzy kontestowali rzeczywistość, również tą wewnątrz partii, by w ten sposób mieć kontrolę nad zjawiskami oporu społecznego, oporu intelektualnego wewnątrz aparatu partyjnego. W praktyce okazało się, że bardzo szybko Klub Krzywego Koła przestał być tak jednoznacznie infiltrowany i sterowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Biuro W, czyli biuro zajmujące się perlustracją korespondencji, przechwytywało wszystkie listy, które były wysyłane do Instytutu Literackiego. I w ten sposób Służba Bezpieczeństwa ustaliła osobę, która po 1956 roku nawiązała kontakt z Jerzym Giedroyciem, a była nią Hanna Sarzyńska-Rewska, która reprezentowała Klub Krzywego Koła. Na zaproszenie kuzynki w 1957 roku wyjechała do Paryża i tam osobiście poznała redaktora. Jerzy Giedroyć poprosił Hannę Rewską, aby nawiązała kontakt z Georgesem Sidrem, drugim sekretarzem ambasady francuskiej w Warszawie, który miał ułatwić jej kontakty z Giedroyciem. Za próby rozpowszechniania publikacji Instytutu Literackiego została aresztowana w styczniu 1958 roku i została skazana na 3 lata więzienia. W wyniku złego stanu zdrowia wyrok ten został zmniejszony do 1 roku.
Wszystko na to wskazuje, że miał być to pewnego rodzaju proces pokazowy, mający uzmysłowić środowiskom inteligencji skupionej właśnie w klubie Krzywego Koła przede wszystkim, że wszystkich pozostałych może spotkać ten sam los. Moja mama w 1958 roku pracowała na Uniwersytecie Warszawskim. Była wtedy sekretarką społeczną klubu Krzywego Koła i pracowała jako bibliotekarka właśnie na uniwersytecie, na Wydziale Filozoficznym. I w 1959 roku dostała stypendium do Francji na pół roku. I tam poznała właśnie Giedroycia. Umówiła się z nim, że będzie kupować w księgarni i wysyłać interesujące dla niego książki do Paryża. Dlatego taką metodą, że wysyłka książek przez zamawianie w księgarni była niesłychanie dla cudzoziemców czy osób zamieszkałych za granicą droga i kłopotliwa. A moja mama jako pracownica biblioteki miała dostęp do bardzo wielu książek prosto z wydawnictw. Dostała od Giedroycia 2 przesyłki z pieniędzmi na te książki. To było około $120. Aresztowano ją we wrześniu 1961 roku. Została aresztowana pod zarzutem takim, że usiłowała przetłumaczyć książkę Feliksa Grossa z angielskiego pod tytułem po polsku o przechwyceniu władzy politycznej. Z tych kilku przetłumaczonych stron wynikało, i to chyba nawet tylko z paru linijek, że Lenin również przechwycił władzę. No i to było takim punktem zaczepienia w tym śledztwie. Śledczym był ówcześnie chyba jeszcze porucznik czy kapitan Zbigniew Pudysz. Przesłuchania dotyczyły niemal wyłącznie Giedroycia i kultury paryskiej. Mama opowiadała, że Pudysz wymawiał jego nazwisko Giedroyć. Giedroyć. To śledztwo trwało kilka miesięcy i w lutym odbył się proces mojej matki. Ja wtedy byłam z ojcem w Zakopanem i w telewizji oglądaliśmy dziennik, w którym właśnie powiedziano o procesie mojej matki. I to była wiadomość, że sprzedawała Polskę za $. I potem ta wiadomość właśnie pod tym tytułem ukazała się w Życiu Warszawy, chyba w Trybunie Ludu. Prokurator zażądał roku więzienia i została moja mama skazana na rok więzienia. Po aresztowaniu Rudzińskiej został aresztowany Jerzy Kornacki. W trakcie rewizji odnaleziono szereg materiałów, listów oraz publikacji Instytutu Literackiego. Wyspieka nie chciała, żeby te materiały, jak również pamiętniki Kornacki zdeponował w paryskiej kulturze u Jerzego Giedroycia. W związku z tym zostały one zarekwirowane, a cała sprawa została umorzona. Z kolejnymi procesami pisarzy, którzy współpracowali z Instytutem Literackim, mieliśmy do czynienia przy okazji listu 34 wybitnych przedstawicieli ówczesnego życia kulturalnego i naukowego w Polsce. Był to list, który został złożony 14 marca 1964 roku na ręce Józefa Cyrankiewicza, ówczesnego premiera, a napisany przez Antoniego Słonimskiego przy pomocy m.in. Jana Józefa Lipskiego. List ten stanowił protest przeciwko zaostrzeniu cenzury, protest przeciwko ograniczeniom druku książek i również przydziału papieru na potrzeby rynku wydawniczego. Władze PRL bardzo ostro zareagowały na ten protest. Pierwszym pisarzem, któremu władze PRL wytoczyły proces, był Melchior Wańkowicz. Kolejnym Stanisław Cat-Mackiewicz. W stosunku do pozostałych zastosowano inne represje, zakazano publikacji czy występowania w radiu. Przeciwko Catowi Mackiewiczowi, który zdecydował się pod pseudonimem wydawać w Kulturze. Przeciwko niemu wystąpił inny znany pisarz, TW-33, Kazimierz Koźniewski, który znał styl Cata Mackiewicza i podzielił się swoją wiedzą ze Służbą Bezpieczeństwa. Mackiewicz był zaangażowany w list 34, bronił również Wańkowicza, kiedy komuniści przygotowywali jemu proces i postawili go przed sądem. Służba Bezpieczeństwa otrzymała sygnał najpewniej od najwyższych czynników w państwie, że należy przygotować
odpowiedni materiał dowodowy, który będzie można wykorzystać w pokazowym procesie. W 1965 roku dokonano rewizji w domu Stanisława Cata Mackiewicza. Prokuratura postawiła mu zarzuty współpracy z Jerzym Giedroyciem, jednak do procesu i do skazania nie doszło, ponieważ pisarz zmarł na wylew w lutym 1966 roku. Za kontakty z paryską kulturą odpowiedział również January Grzędziński. Był to jeszcze przedwojenny pułkownik, legionista, adiutant marszałka Piłsudskiego. Wrócił po 1956. SB wpadła na jego trop. Odzywał się bardzo krytycznie na zebraniach. SB wzięła go właśnie pod lupę, zaczęła perlustrować mu korespondencję i wyśledziła właśnie, wyszpiegowała, że koresponduje, wysłała listy do Maroka, do swojej byłej żony, która, uwaga, uwaga, była z domu Giedroyć. To SB wystarczyło. Wprawdzie wezwany Grzędziński twierdził, że rzeczywiście jego była żona była z domu Giedroyć, ale to była w ogóle jakaś inna linia Giedroyciów. Oczywiście, ale takie niuanse SB nie obchodziły. Była z domu Giedroyć. I to wystarczyło. Rozpoczęła się straszliwa obława na Grzędzińskiego. Sprawa się właśnie rozpoczynała, odraczano ją, miał rewizję, przesłuchania, śledztwa, ale mimo to nadal z Giedroyciem współpracował. Mało tego, właśnie robił to pod nazwiskiem, więc oczywiście był już na stracenie i ponieważ miał już trochę lat, był po 80, SB nie chciała już robić procesu. Postanowiono go wsadzić do psychuszki i w ten sposób go unieszkodliwić. Na szczęście do tego nie doszło. Jego siostra powiedziała, że po moim trupie oddam brata do tworek i zaczęła go ukrywać po ludziach. Pomagał mu Giedroyć, przekazywał mu pieniądze, bo on był przecież zupełnie bez dochodów, nie wydawał, nie pisał, uciekał. Tak trwało to do roku prawie 70, do Gierka, kiedy to rzeczywiście zelżało i przestano ścigać Grzędzińskiego, odroczono sprawę. Ale w pewnym sensie za to zapłacił, jak mówiła jego siostra. Chcieli z niego zrobić wariata i zrobili. On wszędzie widział SB na każdym przystanku. Po prostu bał się. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem inwigilowania danego środowiska to nasadzanie, mówiąc językiem aparatu, nań agenturę. Tutaj szczególnie cennym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa okazał się Rudnicki Lachowicz, czyli Olgierd Terlecki, który od przełomu co najmniej lat 50. i 60. rozpoczął swoje wędrówki do Londynu, do Mieroszewskiego, a stamtąd do Paryża, do Maison Lafitte i rozpoczął pisanie bardzo cennych dla Służby Bezpieczeństwa raportów ze swoich kontaktów z Jerzym Giedroyciem. I na podstawie wcześniejszych donosów, m.in. TW Lachowicza czy TW Zapalniczka, oficerowie Służby Bezpieczeństwa doszli do wniosku, iż należy się zainteresować Zygmuntem Hercem. Z doniesień tajnych współpracowników wynikało, że charakterem, sposobem bycia czy poglądami odbiega on od tej zasadniczej redakcji. W połowie lat 60. został zwerbowany bardzo bliski przyjaciel Zygmunta Herca z lat szkolnych, który pod kryptonimem TW Kowalski rozpoczął systematyczne przyjazdy do Paryża w 1966 roku. Na miejscu ważne informacje zbierał rezydent pod pseudonimem Wolicki. To była jedna z osób zatrudnionych w ambasadzie polskiej w Paryżu, która oczywiście pod przykryciem działała dla bezpieki. W 1967 roku z Polski przyjechał podpułkownik Jan Grabowski. W trakcie rozmów między pułkownikiem Grabowskim, TW Kowalskim i Wolickim rozmówcy doszli do wniosku, iż najlepiej będzie, jeśli to właśnie TW Kowalski zaproponuje Hercowi współpracę. W październiku 1967 roku TW Kowalski spotkał się w kawiarni z Zygmuntem Hercem. W pewnym momencie na to spotkanie przyszedł pułkownik Grabowski, który oczywiście pod przykryciem, że jako pracownik Ministerstwa Kultury przyjechał do Paryża i chciał tutaj z nim porozmawiać, chciał go poznać. Po kilkuminutowej takiej luźnej rozmowie TW Kowalski powiedział, że musi wyjść i zostawił pułkownika Grabowskiego sam na sam z Zygmuntem Hercem.
W tym momencie Grabowski zdecydował się na taką bezpośrednią rozmowę. Stwierdził, iż wie doskonale, w jakiej sytuacji znajduje się Zygmunt Herz, że jest on niezadowolony, że on jest poza jak gdyby wpływem na politykę paryskiej kultury, jest słabo wynagradzany i że wpływa to na kontakty między nim a jego żoną Zofią Herz. Grabowski proponuje mu rozwiązanie jego problemów, głównie tutaj sprawy życiowej, dotyczącej jego sytuacji materialnej, że może zacząć bardzo wygodnie żyć. Na taką propozycję Herz zareagował w ostry sposób. Powiedział, że nie ma żadnej szansy na to, żeby go zwerbować i bardzo szybko zdenerwowany opuścił tę kawiarnię. Pod koniec lat 60. Służba Bezpieczeństwa otrzymuje sygnał o istnieniu grupy osób, która kolportuje nielegalnie, rzecz jasna, wydawnictwa kultury paryskiej, Instytutu Literackiego z Paryża do Polski. Szlak wiedzie przez granicę niemiecko-czeską, Tatry do kraju. Na granicy czesko-niemieckiej grupa ta zostaje aresztowana, przekazana następnie Służbie Bezpieczeństwa. Ja widziałem akta sprawy taterników, jeżeli to w ogóle można tak nazwać. To znaczy były jedne akta sprawy sądowej. W sprawie sądowej było sądzonych 5 osób. Maciej Kozłowski, Krzysztof Szymborski, Jakub Karpiński, Maria Tworkowska-Papę i Małgorzata Szpakowska. Ja się króciutko przesiedziałem, 2 miesiące. Kelus i Sikorska tak przesiedzieli się blisko rok. Chyba Maciej Włodek się przesiedział, który nosił książki z pół roku. Prokuratura chyba nie prowadziła żadnych akt sprawy taterników. Prowadziła to Bezpieka, a prokuratora w postaci dyspozycyjnej prokurator, zresztą znanej, Wiesławy Bardonowej, no ona jakby tam dostawała jakąś sumę takich protokołów, przesłuchań i z tego spinano sprawę. Hałas był w tym sensie taki, że rzeczywiście było to podjęcie przemycania książek. No, był przemyt, były książki, były jakieś przedmioty, prawda? To nie była taka zupełna fikcja. Znaczy na pewno to wymagało bardzo dużo wysiłku, przenoszenie papieru, który jest ciężki przez najwyższy szczyt w Polsce. Sama wpadka to mniej więcej polegała na tym, że w samochodzie, który chyba zresztą był Giedroycia, aresztowano z Tworkowską z Maciejem Kozłowskim w Smokowcu. Tylko ponieważ im już wcześniej, na granicy chyba austriackiej czy niemieckiej, jakieś książki zabrano, oni chyba też w tej Pradze jakby tak się niezbyt, znaczy jeszcze myśleli, że są w wolnym kraju. Znaczy to wygląda na to, że już tam wtedy ich, prawda, ich obserwowano, potem ich aresztowano i przewieziono do Polski. Jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie, ja nie pamiętam czy nie wcześniej, czy to nie było 12 maja, aresztowano w Warszawie Jakuba Karpińskiego. Znalazł się tajny współpracownik, to Janusz Gacek, pseudonim Pion. On w ogóle obsługiwał cały klub wysokogórski. W tej sprawie w trakcie śledztwa poza Jakubem Karpińskim wszyscy zasypali. Mniej lub więcej, ale wszyscy. Łącznie z mówiącym teraz do kamery. Był taki jeden z konfliktów między moim przyjacielem Kotem Jeleńskim a kulturą. Dotyczył tego, że pan Jerzy przesadnie, niepotrzebnie naraził tak zwanych taterników na to, że odsiedzieli swoje w więzieniu. Ja nie jestem pewien, do jakiego stopnia był to nieświadomy wynik takiej postawy. Nazywaliśmy go w rodzinie, moja żona go tak nazwała, strasznego dziadunia, który uważał, że ofiary muszą być i uważał, że Polacy są do poświęcenia za mało przygotowani, a do jakiego stopnia to po prostu wynikało z działania w innej rzeczywistości, nie zdawania sobie sprawy z tego, że uszy i oczy wroga są wszechobecne. Kazimierz Koźniewski, jeden z najbardziej gorliwych agentów środowiska literackiego o pseudonimie 33. Pojechał do kultury w roku 70. Były wielkie nadzieje, plany. SB opracowała olbrzymi plan. Bardzo dokładnie poinstruowała właśnie 33, który miał nie tylko jakby, prawda, dostarczyć wiele różnych informacji, ale miał dać odpór Giedroyciowi. I mianowicie, może to przeczytam kawałek, bo tego się nie da opowiedzieć. Otóż, jak instruowała go SB,
33 miał właśnie w rozmowie z Giedroyciem zajmować stanowisko zdecydowanie negatywne, stwierdzić, że w kręgach intelektualnych Warszawy spotyka się z bardzo krytycznymi uwagami pod adresem kultury. Miał powiedzieć, że nawet ludzie do niedawna sympatyzujący z kulturą odcinają się od niej i potępiają ją za polityczne awanturnictwo, bo to było po procesie Taterników. Ocena ta wiąże się z ostatnim procesem, który pokazał nierozważne działanie kultury, przez to wielu wartościowych ludzi znalazło się w więzieniu. Proces ten poważnie skompromitował politycznie redakcję kultury itd., itd. Giedroyć mówił mi o tym, że może liczyć na pewnego rodzaju ochronę i opowiadał o tym, jak służby francuskie pomogły kulturze wtedy, kiedy blisko domu, a właściwie naprzeciwko domu w Maison Lafitte ludzie służby bezpieczeństwa wynajęli jakiś pokój i usiłowali przy pomocy kamery fotografować przychodzących do kultury ludzi, by ich rozpoznawać i rozpracowywać kontakty krajowe kultury. Wtedy Giedroyć powiedział, w ciągu kilkunastu dni policja francuska, jakby to powiedzieć, zaczęła deptać tym panom z Warszawy po piętach i musieli się szybko zwijać. Te działania lat 60. wobec ludzi kontaktujących się z kulturą nie zahamowały procesu, który można byłoby nazwać procesem edukacji elit intelektualnych polskich przez środowisko paryskie. W latach 70. część literatów ze Związku Literatów Polskich podjęło współpracę stałą z Instytutem Literackim. Ja zawarłem pierwszy kontrakt, tak powiem umownie, z paryską kulturą w roku 1969. Wtedy przyjechałem do Paryża i wtedy miałem jakieś sprawy wydawnicze z panem Jerzym. Po prostu zetknąłem się już z takim murem cenzury i uznawałem, że niektóre teksty moje w kraju nie będą miały racji bytu. I podzieliłem się, stworzyłem drugą postać dla potrzeb kultury. Teksty, które drukowałem tam od 1969 roku, podpisywałem nazwiskiem Seweryn Kwarc. Nie było to tchórzostwo, tylko była to pewna moja taka ekonomia pisarska. Nie chciałem spalić sobie mostów w kraju, chciałem wydawać w kraju, bo uważałem, że najważniejszy dla mnie czytelnik jest w kraju. Natomiast te teksty, które absolutnie nie przeszłyby przez ucho igielne cenzury, drukowałem tam pod pseudonimem Seweryn Kwarc. Pierwszy mój kontakt z kulturą to był rok 1972. Wywiozłem wtedy z kraju taką krótką powieść, pierwszą swoją powieść, Cudowną Melinę. Była to historia miasteczka bieszczadzkiego, którym rządził gang z sekretarzem Komitetu Powiatowego Partii na czele. No i oczywiście cenzura zatrzymała tą książkę. Korzystając z tego, że dostałem nagrodę Fundacji Kościelskich w Szwajcarii, w Genewie, podjąłem taką próbę przewiezienia maszynopisu. Miałem na lotnisku rewizję osobistą, zrobili mnie, nie wiadomo dlaczego, ale ten maszynopis na dnie walizki przejechał. W Paryżu telefonicznie umówiłem się na spotkanie w Maison Lafitte. Pamiętam, że przyszedł na stację po mnie Zygmunt Herz. To było takie spotkanie, dla nich prawdopodobnie ciekawe, bo to był młody autor z kraju, który przyjechał właśnie z propozycją wydania książki zatrzymanej przez cenzurę. W styczniu czy w lutym 1973 roku ta książka ukazała się w Instytucie Literackim. I zaczął się dla mnie okres taki, powiedziałbym, dość nieprzyjemny. To znaczy różne następstwa tego kroku. Pamiętam, jak rano był telefon z MSW, że proszą na rozmowę. Ja pracowałem w radio, w redakcji słuchowisk i pracowałem w dziale reportażu pisma Literatura w Warszawie. Natychmiast po tej rozmowie w MSW, następnego dnia bodajże zostałem wyrzucony
z radia. No i oczywiście zakaz druku, zapis cenzury. Na wiele, wiele lat ja praktycznie z krótką przerwą w okresie Solidarności, tej pierwszej Solidarności, mogłem coś wydrukować, a dopiero po roku 89 te książki moje tutaj mogły być wydane w Polsce. Sytuacja w kraju się zmienia. Dochodzimy do tej pamiętnej nocy grudniowej 1981 roku. I wtedy to, co się zdarzyło w Polsce, jakiś taki bodziec mnie dało, silny asumpt do pisania. I na gorąco rzeczywistość stanu wojennego opisywałem, dając temu taki ogólny tytuł Raport o stanie wojennym. Pisałem pod nazwiskiem, drukowałem właśnie w kraju powstającej wtedy silnej bardzo sieci wydawniczej, tak zwanej podziemnej, a zarazem taką miałem szczęśliwą możliwość, wysyłałem te teksty do Kultury i w kolejnych miesięcznikach pan Jerzy to drukował. Władza nie mogła tego strawić, że ja bezczelnie chodzę po ulicach Warszawy, nazywam się Marek Nowakowski i jako Marek Nowakowski drukuję we Wrażym Ośrodku w Paryżu. No i wreszcie moja droga wolnego człowieka zamyka się aresztowaniem za raport właśnie o stanie wojennym. Zostałem aresztowany, osadzony w więzieniu na Mokotowie, w tym słynnym śledczym pawilonie, gdzie od początku PRL-u polityczni więźniowie przebywali, tylko już w innych czasach, i sprokurowano mnie zarzut prokuratorski następującej treści. Sporządzał fałszywe opracowania dotyczące Polski Ludowej, szkalował najwyższe organa władzy państwowej, wojskowej itp. itd. i przesyłał te opracowania celem rozpowszechniania, fałszywe opracowania, czyli szkalujące i kłamliwe, do ośrodków dywersyjnych za granicą, mianowicie do Paryskiej Kultury i Instytutu Literackiego w celu rozpowszechniania. I taki był mój epizod więzienny, kilka miesięcy. Wreszcie nastąpiło zakończenie śledztwa, już miała być rozprawa, ale w międzyczasie ogłoszono amnestię i na zasadzie amnestii wyszedłem. No i znów wróciłem na wolność i znów pisałem. Sprawa Taterników, można powiedzieć, że stała się pewnym sygnałem do zmiany strategii działania MSW wobec paryskiej kultury i Instytutu Literackiego. W latach 70. i 80. zdecydowanie Służba Bezpieczeństwa jest bardziej zainteresowana opozycją polityczną w kraju, która kontaktuje się z Maison Lafitte i w związku z tym to nie Maison Lafitte jest w tej chwili już najważniejszym obiektem zainteresowania, a właśnie Adam Michnik i inni działacze opozycji, którzy będą rezydentami bardzo często wizytującymi Maison Lafitte i Jerzego Giedroycia. Ta zmiana nastawienia Służby Bezpieczeństwa powoduje, że od tej pory kultura paryska jest widziana przez Służbę Bezpieczeństwa jako środowisko passé, jako środowisko, które należy do pokolenia niepodległościowego, wielkiego wychodźstwa lat 1939-45.